Dzień dobry. Zapraszam do zapoznania się z mechanizmem, który umożliwia wprowadzenie dodatkowych kosztów związanych z dostawą w dokumentach SAP Business One. Pozwala on na wprowadzenie dodatkowych opłat związanych z transportem, takich jak na przykład opłaty za dostawę, podatek od depozytów, ubezpieczenie od depozytu lub inne koszty związane z transportem. SAP Business One pozwala na dodanie tych kosztów do całego dokumentu lub do pojedynczej linii. W celu aktywowania zarządzania kosztami transportu na dokumentach należy przejść do okna menu głównego, a następnie do modułu Administracja, Inicjalizacja systemu, Ustawienia dokumentu i zakładki Ogólnie. Należy wybrać, jeśli nie jest zaznaczona, opcja Zarządzanie kosztami transportu. Po prawej stronie w tym oknie powinno pojawić się dodatkowe pole Koszty transportu definicja. Dodatkowo w menu głównym w zakładce Administracja, Definicje, Ogólne pojawia się również dodatkowa pozycja Koszty transportu. Pozycja Koszty transportu z menu głównego z zakładki Ogólne przenosi nas do definicji naszego kosztu. Określamy w nim nazwę, konta księgowe dla sprzedaży i zakupu, kod podatku dla sprzedaży i zakupu, stałą kwotę dla sprzedaży i zakupu, która będzie przenoszona do nagłówka dokumentu. Możemy określić metodę rozdziału. Oznacza ona, w jaki sposób będzie rozdzielana kwota kosztu z nagłówka dokumentu do poszczególnych pozycji na dokumencie. Metoda przeniesienia określa, w jaki sposób będą przeliczane koszty z poszczególnej pozycji przy kopiowaniu z dokumentu bazowego do docelowego. Środek trwały zapas określa nam, czy koszt transportu wpływa na koszt pozycji przy ciągłym zarządzaniu zapasami. Ostatnia cena zakupu, jeśli jest zaznaczona, to koszt transportu będzie miał wpływ po zaksięgowaniu faktury zakupu na cennik ostatnia cena zakupu. Dla naszego kosztu możemy przypisać również regułę rozdziału oraz projekt, a także oznaczyć go jako podlegający intrastat. Po zdefiniowaniu kosztów transportu dodajmy je do zlecenia sprzedaży. Przechodzimy do modułu Sprzedaż, Zlecenie sprzedaży. Jak można zauważyć, na dokumencie sprzedaży została dodana pozycja w podsumowaniu koszty transportu. Automatycznie dla wszystkich dokumentów sprzedażowych przypisuje się 10 zł, które ustaliliśmy dla depozytu. Po przejściu na strzałkę mamy informację, że depozyt ma stałą kwotę 10 zł. Uzupełnijmy zlecenie sprzedaży. Dodatkowo możemy przypisać inne koszty sprzedaży, koszty dostawy, które nas tutaj interesują. Możemy podać, że ubezpieczenie było do całego dokumentu przykładowo 30 zł. Kod VAT, w zależności od tego, czy partner handlowy ma zdefiniowaną inną stawkę, zostanie wpisana zamiast tej zdefiniowanej na koszcie dostawy. Po aktualizacji kwota w kosztach dostawy została zmieniona na zsumowaną, czyli 40 zł. Czyli, aby dodać do nagłówka dokumentu, w podsumowaniu przechodzimy do kosztów transportu. Jeżeli chcemy dodać pozostałe jakieś inne koszty transportu w wierszu dokumentu, w pierwszej kolejności za pierwszym razem musimy odkryć kolumny z kosztami transportu.
W tym celu przechodzimy do ustawień okna, wybieramy zakładkę Format tabeli i wyszukujemy kolumn, które rozpoczynają się od nazwy Koszty transportu. Zaznaczamy odpowiednie kolumny. Jak można zauważyć, mamy koszty transportu 1, koszty transportu 2 oraz koszty transportu 3. System pozwala na zdefiniowanie 3 różnych kosztów transportu w obrębie jednego wiersza dokumentu. Po wybraniu kolumn klikamy OK. Aby przypisać koszt transportu, przesuwamy się w prawą stronę, aż trafimy na kolumnę koszt transportu numer 1. Z listy rozwijanej wybieramy nasze zdefiniowane wcześniej koszty i w kolumnie koszty transportu waluta lokalna, wpisujemy wartość, na przykład 6 zł. W kolejnej kolumnie koszty transportu 2 możemy wybrać inne koszty i przypisać im inną wartość. Kwoty z tych kolumn przepisywane są również do podsumowania dokumentu. Możemy dodać dokument, jeśli oczywiście wcześniej wybierzemy datę dostawy. I tak wygląda dokument z dodanymi kosztami dostawy w liniach oraz w nagłówku dokumentu. Przedstawione rozwiązanie umożliwia zarządzanie kosztami transportu, tak aby możliwe było śledzenie dodatkowych kosztów transakcji, sprzedaży i zakupu. Dziękuję za uwagę.